Hej, z tej strony Sara i witam w ostatnim odcinku podcastowym w tym roku. Rok 2023 się kończy. Ja nie umiem w to uwierzyć. Wydaje mi się, że ten rok tak szybko minął i szczerze cieszę się na następny rok. Uważam, że 2024 jest jakąś taką lepszą liczbą niż 2023. Dzisiaj przychodzę właśnie z ostatnim odcinkiem podcastu w tym roku i chcę przekazać 23 lekcji, które wyciągnęłam z 2023 roku. Tak reflektując nad tym rokiem, trochę wróciłam i przejrzałam sobie moją galerię zdjęć, przejrzałam sobie moje notatki w dziennikach, w pamiętnikach, przejrzałam sobie trochę też odcinki, które nagrywałam tutaj i wydaje mi się, że ten rok był takim moim największym rokiem, jeżeli chodzi o rozwój. Taki rozwój, samorozwój i to nie tak jak kiedyś na podstawie książek, że dużo jakoś czytałam, edukowałam się, tylko czułam, że w tym roku tak rozwijałam się w taki bardzo naturalny sposób przez terapię i przez doświadczanie różnych rzeczy, przez to, że bardzo dużo wychodziłam, poznawałam ludzi, przez jakieś moje relacje, przez różne jakieś takie randomowe doświadczenia. Bardzo dużo się nauczyłam i bardzo dużo wyciągnęłam i chciałam właśnie dzisiaj przedstawić takie 23 lekcje, takie podsumowanie, czego nauczyłam się w tym roku przez terapię, przez samorozwój jakiś i zobaczymy, zrobić takie właśnie małe podsumowanie. Też wydaje mi się, że to jest takie trochę podsumowanie tego podcastu w tym roku, ponieważ jakiekolwiek lekcje dostawałam i czegokolwiek się uczyłam, za każdym razem nagrywam odcinek podcastowy o tym. W tym roku też zaczęłam mój podcast i też myśląc tak o tym roku, było bardzo dużo góra dół. Bardzo było dużo tych takich dołów, bym mogła powiedzieć. Wiem, dlaczego one były, ponieważ największe lekcje wyciągnęłam z nich, ale tak skupiając się na pozytywach, to jak zobaczyłam, że wow, w tym roku byłam w Nowym Jorku, w San Francisco, później w Joshua Tree, to jakie osoby poznałam. Rozpoczęcie tego podcastu jest jednym z moich chyba takich sukcesów w tym roku. Jestem tak niesamowicie dumna, że rozpoczęłam ten podcast i jest to coś, co naprawdę sprawia mi bardzo dużo szczęścia i bardzo dużo takiego spełnienia. Jeżeli mogę się dzielić tą wiedzą, którą dostaję, czy przez terapię, czy przez jakieś moje lekcje i może zaoszczędzić komuś energii i czasu. Wydałam też The Bake Book, skończyłam 2 semestry, jeżeli chodzi o szkołę. Chcę na samym początku jeszcze podziękować Wam za wspieranie mnie, mojej działalności, za to, że piszecie do mnie wiadomości, że wspieracie mnie w tych najtrudniejszych momentach i w tych dobrych i jestem za to niesamowicie wdzięczna, ponieważ czasami jest to trudne, żeby się dzielić jakimiś rzeczami na internecie zwłaszcza, ale zawsze, gdy dostaję od Was feedback, to czuję, że okej, Sara, to co robisz ma sens. Według mnie, jeżeli możemy w ciągu dnia poprawić komuś dzień, chociażby była to jedna osoba, to jest to ogromny sukces. I czy właśnie jest to na dużą skalę, czy na mniejszą, jeżeli możemy komuś dać uczucie, że jest może mniej samotny, dać jakąś rozrywkę, komfort, zrozumienie, uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, którą możemy zrobić w naszym życiu. Więc przechodzimy 23 lekcje wyciągnięte z 2023 roku. Lekcja pierwsza. Nie oceniaj nikogo uczuć, jeżeli ich nie rozumiesz. To jest chyba jedna z większych lekcji jakby w tym roku, że kiedyś jak ktoś się jakoś czuł, był na przykład bardzo smutny, albo mówi, że się czuje jakąś samotność, albo czuje się jakoś mało ważny, niezauważony. Nie miałam takiej empatii naturalnej. Nie miałam, że jak słyszałam coś takiego, to miałam takie wow, umiem się utożsamić z tym, to uczucie jest tragiczne, przykro mi i wiecie, dać taki komfort. I często nie rozumiałam czyichś uczuć, ale życie tak działa, że prędzej czy później doświadczysz tych samych uczuć i wtedy odpali ci się taka lampka w głowie, że teraz wiem, co ta osoba czuje, co ta osoba czuła. I da się wtedy utożsamić. Często miałam tak, że jak ktoś się jakoś czuł, to starałam się bardzo pomóc i kogoś tak wyciągnąć z tej sytuacji, a później, gdy doświadczałam podobnych rzeczy, podobnych uczuć, to miałam takiej sytuacji, tu nie chodzi o pomoc, tu chodzi o zauważenie kogoś. Wiecie, danie takiego wsparcia i obecności swojej, a nie wyciągania. Właśnie to, co zauważyłam w tym roku, że życie tak działa, że jeżeli nie rozumiesz jakichś uczuć, jakichś emocji, dlaczego ktoś się jakoś zachowuje, to prędzej czy później będzie się przechodziło przez podobne rzeczy i wtedy dopiero się buduje właśnie taka prawdziwa empatia, kiedy my doświadczamy takich samych rzeczy jak ktoś inny. I tak samo jak widzimy jakieś cechy u kogoś albo jakieś zachowania i ich nie rozumiemy, to później, gdy na przykład zobaczymy te zachowania w sobie i dlaczego się tak zachowujemy, to też wtedy rodzi się taka empatia do drugiego człowieka, dlaczego ktoś jest jakiś. Lekcja numer 2. W życiu nie chodzi o dążenie do szczęścia, a do doświadczenia jak najwięcej rzeczy, tych dobrych i tych złych. Wydaje mi się, że kiedyś wszyscy myślimy i wszyscy szukamy
ogóle o co chodzi w tym życiu. Ja kiedyś miałam takie, że w życiu chodzi o to. Wydaje mi się, że to było jeszcze jak mieszkałam w Polsce, że dam sobie za taki cel szczęście. Szczęście jest tym celem, że jak jestem szczęśliwa, to się tylko liczy. Tylko i wyłącznie to. I cały czas dążyłam do tego, co mogę zrobić, żeby czuć to szczęście, żeby być szczęśliwa. I tam wiecie, przez jakieś udoskonalanie siebie, przez samorozwój, przez dbanie o relacje, przez trochę staranie się bycie perfekcyjną w każdym obszarze mojego życia, myślałam, że wtedy właśnie będę szczęśliwa. Ale w tym roku tak zauważyłam, że szczęście jest taką miarą, która trochę nie ma znaczenia w naszym życiu. Czy czujemy szczęście, czy nie? Ponieważ szczęście jest takie ulotne i nie da się być szczęśliwym na taką dłuższą metę. Cały czas w życiu będzie góra, dół. I wiadomo, że jak jest ten dół i się zapytam, czy jesteśmy szczęśliwi, no to wiadomo, że nie. I to nie oznacza, że jak czujemy się jakoś gorzej, nie czujemy tego szczęścia, to oznacza, że coś jest nie tak w naszym życiu. Tak po prostu wygląda życie. Więc bardzo można się pogubić w takim dążeniu do tego szczęścia, ponieważ wtedy też takie wszystkie jakieś negatywne rzeczy, które nie są jakieś szczęśliwe, odpycha się od siebie, a nie chodzi o to właśnie w życiu, tylko według mnie zobaczymy, może się jeszcze to zmieni. Według mnie chodzi o doświadczanie jak największej ilości rzeczy. Czy stawiać się w różne sytuacje, w różne właśnie doświadczenia, czy te dobre, czy złe, bo za każdym razem, gdy doświadczamy czegoś, to uczymy się czegoś. I w naszym życiu będą popychane w naszą stronę różne sytuacje, różne osoby i za każdym razem jest właśnie jakaś lekcja i w taki sposób stajemy się bardziej świadomi i wydaje mi się, że teraz jestem na takim etapie, że odchodzi w życiu, żeby doświadczać jak największej ilości rzeczy. Lekcja 3. Wśród ludzi najszybciej się rozwijamy. Bądź otwarty na ludzi. Twoi znajomi nie muszą zajmować się tymi samymi rzeczami, co ty. Tym, kim się otaczasz, tym się też stajesz, więc trzeba być uważnym. Zwracaj uwagę na to, kto jak mówi, kto jakie ma aspiracje, kto jakie ma wartości, kto do czego dąży, dlaczego. To była taka lekcja, którą jakby nadal się uczę. My mamy wybór. To od nas zależy, kim chcemy się otaczać. Jeżeli jacyś ludzie ściągają cię w dół i masz uczucie, że jest gorzej niż lepiej, czujesz się gorzej, że ktoś zabiera ci energię i naprawdę nie wnosi nic do twojego życia, takie relacje według mnie nie ma sensu. I wydaje mi się, że zwłaszcza w nowych miejscach, w nowych miastach, po przeprowadzkach, szukamy znajomych i często czujemy się bardzo samotni i tak chcemy mieć znajomych po prostu, żeby ich mieć. Nie zwracamy uwagi może na to, co ta osoba wnosi do naszego życia, albo jak się osoba zachowuje, jak mówi, jak myśli. I często możemy znaleźć się w sytuacjach, gdzie otaczamy się ludźmi, którzy może właśnie ściągają nas trochę na dół. Myślę, że to jest całkiem normalne, zwłaszcza właśnie jak jest się samotnym i się szuka tych ludzi, ale żeby też pamiętać, że ty masz wybór, kim się będziesz otaczać. Ja nawet jak tutaj się przeprowadziłam, to poznawałam bardzo dużo ludzi i teraz dopiero pod koniec tego roku wzięłam taki krok w tył i miałam takie, jakie relacje mi służą, a jakie nie i zadecydowałam, w jakie osoby będę wkładała jakby więcej energii, w jakie przyjaźnie, a jakie może trochę będę się dystansowała, ponieważ nie wnoszą nic mi jakby dobrego do życia i bardzo ważne jest, żeby nie izolować się od ludzi, żeby szukać nowych ludzi, szukać nowych znajomości, ale też po jakimś czasie, jak już kogoś dobrze poznamy, tak zastanowić się i pomyśleć, czy to jest jakaś znajomość dla mnie, czy może nie. Ja jestem osobą, która jest bardziej taka kreatywna, pozytywna i która ma bardzo dużo jakichś marzeń i dąży do tych marzeń i często właśnie z poczucia samotności otaczałam się ludźmi, którzy na przykład boją się zrobić coś, boją się iść za swoimi marzeniami i mnie to ściąga na przykład w dół. Ja już przez trochę rzeczy przeszłam, trochę mój mindset się zmienił. Potrafię dążyć do swoich celów. Nie boję się tego, co inni o mnie myślą. Właśnie tutaj zauważyłam, że miałam w moim życiu osoby, które boją się na przykład zrobić coś. Boją się, a chcą. I czasami trzeba tak wziąć krok w tył i popatrzeć z szerszej perspektywy, to w jakiej jest rzeczywistości, kto jakie ma mindsety, naprawdę otaczać się ludźmi, którzy dzielą ten sam. Oraz aspirować do tego, żeby mieć w swoim życiu ludzi, którzy motywują cię, podbudowywują. I tu nie chodzi o same jakieś karierę i aspiracje, ale też jeżeli chodzi o jakąś dojrzałość emocjonalną. Mam w życiu osoby, które są starsze ode mnie, które może, jeżeli chodzi o jakąś karierę, strach, nie czują się one pewne siebie, nie są jeszcze zadowolone z tego, gdzie są, ale wnoszą do mojego życia bardzo dużo przez to, jakie są, to jak się zachowują, to jak prowadzą konwersacje, jak się komunikują, to jak te osoby są właśnie dojrzałe emocjonalnie, żeby też nie patrzeć tak czarno-biało, te osoby wnoszą mi tutaj do życia albo nie wnoszą, tylko poszukać
plusy i minusy trochę i też wiadomo, warto spojrzeć w siebie, co ty dajesz od siebie. Tymi osobami, którymi się otaczasz, taką osobą się staniesz. Jeżeli na przykład masz wokół siebie osoby, które bardzo się boją albo są skłonne do takiego negatywnego patrzenia na świat, na swoje życie, to mogą naprawdę cię tak trochę w dół ściągnąć. Lekcja numer 4. Jeżeli chcesz poznać siebie, co lubisz, jakie masz cechy, to przebywaj wśród różnych ludzi. Przez porównania i różnice szybko zobaczysz, kim jesteś. Często możemy się zastanawiać, kim ja jestem, co ja lubię, jakie mam cechy, osobowości, cokolwiek. I jeżeli chcesz jak najszybciej się dowiedzieć, kim jesteś, jakie są twoje mocne strony, słabe strony, cokolwiek, wychodź do ludzi i dosłownie wszystko wyjdzie na zewnątrz. Zobaczysz na przykład, czy w porównaniu do innych osób jesteś produktywny, możesz zobaczyć, jaki masz mindset, w jaki sposób żyjesz, jak o siebie dbasz. Jest to coś, co właśnie zauważyłam, że ja najbardziej siebie poznałam, gdy zaczęłam przebywać wśród innych ludzi i zobaczyłam, że to jest coś, co jest taką moją bardzo mocną stroną, że to się często nie zdarza, albo to jest coś, nad czym muszę popracować, ponieważ widzę, że inne osoby lepiej sobie z tym radzą. Lekcja 5. Aby zmienić coś w sobie, to musisz na początku to zaakceptować i przytulić. Jeżeli jest coś, co naprawdę chcesz zmienić, to na początku naprawdę musisz to zaakceptować. Ja tyle razy próbowałam zmieniać coś w sobie, ale jeżeli w twojej głowie patrzysz na coś, że coś jest złego, że tego nie chcesz mieć, to działa w odwrotny sposób. Zaczynasz tak bardzo skupiać uwagę na to, że ta cecha jest zła, że ta cecha jeszcze bardziej się nasila. U mnie było tak dużo rzeczy, których się na przykład wstydziłam w sobie i tak bardzo w swojej głowie to jakby wyolbrzymiałam i miałam taką hiperfiksację na temat różnych rzeczy w sobie, że jak na przykład wychodziłam do ludzi, rozmawiałam z kimś, cokolwiek, tyle energii poświęcałam na to, żeby tego nie było, żeby jak najdalej odepchnąć to od siebie, że to jeszcze bardziej się nasilało i jeszcze bardziej to wychodziło i naprawdę dopiero zaakceptowanie, na przykład wiem, że ja jak wychodzę, jestem w dużej grupie osób, to robię się nieśmiała, robię się czerwona. Jeżeli ktoś mnie na przykład zauważa, ktoś poświęca mi uwagę jakąś większą, to czuję się niekomfortowo, ponieważ przez całe moje życie byłam niezauważona. I jest to takie trochę niekomfortowe uczucie, do którego trzeba się przyzwyczaić. I właśnie podając taki przykład, ja miałam taką obsesję na punkcie tego, że nie zrób się czerwona, zachowuj się w taki sposób, tak bardzo próbowałam kontrolować sytuację, wiecie, próbować jakoś się zachowywać, żeby tego nie było jeszcze gorzej niż lepiej, a jak tak zaakceptowałam w to sobie, że I'm so shy and cute in public i robię się czerwona, ale to jest cute i to jestem po prostu ja, a nie jest to nic złego, tylko to po prostu jestem ja, to przez to zaczęłam być taka mniej awkward, jak zaczęłam wychodzić do ludzi, ktoś mi poświęca uwagi, to jest to wszystko takie normalne, bo już nie mam takiej hiperfiksacji na punkcie tego, że to jest coś złego we mnie, tylko po prostu to jestem ja, jakoś to minęło. Więc jeżeli chcemy coś zmienić w sobie, najważniejszy krok to jest, żeby to zaakceptować i później na przykład to zmienić bardziej z takiego punktu, że z miłości do siebie, z chęci, że chcesz coś, a nie z intencji, że nie lubisz tego w sobie. Lekcja 6. W życiu chodzi o przyjemność. Jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to nie musisz się z tego tłumaczyć. To może być jedyny powód, dlaczego coś robisz. Gdy czujemy przyjemność, to czujemy szczęście, miłość, przyjemne rzeczy, a to powoduje, że jesteśmy lepszymi ogólnie ludźmi. Zasługujesz w życiu, żeby czuć przyjemność, żeby czuć rozkosz. Po co mamy sobie utrudniać życie? Po co mamy cierpieć, stwarzać sobie dodatkowe cierpienie? Życie już jest samo w sobie ciężkie i skomplikowane, dlatego po co mamy sobie dodawać jakieś dodatkowe cierpienie? I naprawdę w życiu chodzi o przyjemność. Dawaj sobie te wszystkie rzeczy, które sprawiają ci przyjemność i pozwalaj sobie na odczuwanie jej. To nie jest nic złego w czuciu przyjemności i dosłownie wydaje mi się, że każdy może powiedzieć, gdy czujemy przyjemność, gdy czujemy szczęście, to zachowujemy się inaczej w stosunku do innych ludzi, w stosunku do siebie. Jeżeli czujemy tak w środku miłość, czy po prostu szczęście, to dosłownie jesteśmy innymi ludźmi. Odpowiadamy inaczej, jesteśmy bardziej tacy luźni, jesteśmy skłonni do wybaczania, życie się staje łatwiejsze. Lekcja 7. Szczęście to wybór, szczęście się tworzy tu i teraz. Zawsze można zacząć od nowa. Każdy dzień to jest okazja na zmianę. Każdy dzień, dosłownie, gdy budzisz się rano, to jest twoja decyzja, czy ten dzień będzie dobry, czy nie. Każdy dzień to jest nowa okazja, żeby zacząć od nowa, żeby wrócić na dobre tory, żeby zadbać o siebie, żeby bardziej się kochać, mieć bardziej pozytywny sposób myślenia. Każdy dzień to jest dosłownie nowa okazja, żeby coś zrobić, żeby zaplanować dzień, zaplanować tydzień, napisać cele na najbliższy czas, żeby zacząć dążyć do czegoś, żeby zrobić jakiś krok w kierunku czegoś,
czegoś, jakiejś kariery. Każdy dzień to jest naprawdę nowa okazja, żeby rozpocząć coś. I lekcja, którą warto sobie przypomnieć, że szczęście to jest wybór i każdy dzień to jest pusta kartka papieru i od ciebie zależy, jak ten dzień będzie wyglądać. Czy tego dnia włożysz energię w to, żeby się rozwinąć, żeby dać miłość sobie, innym, żeby być dobrym człowiekiem właśnie dla siebie czy dla innych. Czasami możemy zboczyć na złe tory, wpadać w stare schematy, popełnić jakieś błędy, ale pamiętaj, że jeżeli się budzisz, to dosłownie następny dzień to jest okazja, żeby zacząć od nowa i znowu wrócić na dobre tory. Lekcja 8. Pewność siebie bierze się z akceptowania swoich wszystkich cech, i tych słabych, i tych dobrych. Zrozumienie, że składasz się z wszystkiego. I to jest coś, co wcześniej mówiłam, żeby właśnie nie dzielić w sobie te cechy, że jakaś niepewność siebie, bycie awkward, to i to z wyglądu, to jak się zachowuje, to w jaki sposób się komunikuje, to jest złe, a to i to jest dobre we mnie. Tylko to wszystko składa się na ciebie. I czym mniej się dzieli, to jest dobre, to jest złe, tylko się akceptuje, że to wszystko jest we mnie, to z tego właśnie też bierze się taka pewność siebie, ponieważ jeżeli masz taką wyrozumiałość do siebie, że nie jestem idealna, jestem work in progress, ale staram się i są te cechy i te cechy we mnie, ale jestem tylko człowiekiem i tak ukształtowało mnie moje środowisko, ja się staram i to jest jedyne, co mogę zrobić i dlaczego mam siebie jakoś oceniać, czy dlaczego mam uważać, że jestem jakaś gorsza i tak po prostu przytulić do siebie, z tego się bierze taka pewność siebie, jak przestajesz myśleć o sobie w negatywny sposób, tylko masz takie, nie, taka po prostu jestem, to jestem ja, nic nie mogę za to, będę kontrolowała tylko te rzeczy, które mogę kontrolować, czyli to, co jest tu i teraz i niech przeszłość nie definiuje tego, kim jesteś, czy tym, kim będziesz. Z tego bierze się jakaś taka pewność siebie. Lekcja 9. Bliskość i znajomych nie uzyskuje się przez bycie idealnym lub przez bycie tą osobą, którą ktoś by chciał, żebyśmy byli, a przez autentyczność, pewność siebie i akceptację siebie. To jest jedna właśnie z większych lekcji, którą się dowiedziałam, przez to, że przebywałam wśród osób, które były po prostu sobą i one nie przejmują się, jak wypadają w oczach kogoś. One mówią jakieś swoje opinie, które są może jakieś kontrowersyjne, cokolwiek. Są tak w 100% sobą. Mówią, że ja na przykład bardzo zawsze dużo gadam. To nie jest coś właśnie złego, że ta osoba bardzo dużo rozmawia, bardzo dużo mówi. To jest po prostu ona. I to jest jeden taki przykład, ale przebywanie właśnie wśród osób, które są takie bold i takie autentyczne w sobie, że nie boją się mówić, może nie są, wiecie, jakieś super w nich idealne, albo mówią jakieś niewłaściwe rzeczy, ale są takie świadome tego i potrafią komunikować też bardzo swoje uczucia, swoje emocje. Jak coś im nie pasuje, to od razu to mówią. Takie osoby właśnie mnie bardzo zainspirowały w tym roku i miałam taką ogromną w ogóle okazję, żeby poznać takie osoby, że te osoby nie starają się, nie są takimi people pleasers i nie starają się być jak najlepszym znajomym, tylko te osoby po prostu są sobą. I ty albo lubisz tą osobę, albo nie. I przez to, że te osoby są tak autentyczne, to od razu widzisz takie czarne na białym, z kim się zadajesz. Tam nie ma żadnych pytajników, czy ta osoba jest taka, czy nie taka, tylko te osoby po prostu są, czy ja chcę się przyjaźnić z tą osobą, czy nie. Ja na przykład właśnie spotykając takie osoby miałam takie, są może jakieś słabsze cechy w tej osobie, ale lubię tą osobę po prostu za to, że jest sobą i bardzo mnie inspiruje do tego, żebym ja też była bardziej sobą, a nie takim people pleaserem i w tym roku też to była ogromna lekcja, jeżeli chodzi o people pleasing, że to nie jest dobra rzecz i staranie się być, wiecie, idealnym i staranie się dogodzić, pomóc nie jest fajną cechą i osoby bardziej cię jeszcze nawet szanują, jak ty masz swoje granice i jeżeli ty robisz tak, jak ty chcesz. Nagrałam cały odcinek o tym, jak nie być people pleaserem, więc można do niego wrócić, ale tak, bycie autentycznym prowadzi do bliskości i do znajomości, a nie staranie się być po prostu idealnym przyjacielem. Lekcja 10. W życiu będziemy wpadać w stare schematy, powtarzać zachowania, robić kroki w tył, ale to jest część procesu. Nie kieruj złości na siebie, a zaakceptuj, że tak będzie wyglądać cały proces. Doceniaj zmianę siebie, swoje starania, wróć na dobre tory, gdy tylko masz na to siłę i nie poddawaj się. Często robimy sobie jakieś reset routines, postanowienia, goals, jak będzie wyglądać nasza rutyna rano, wieczorem, że nie będziemy korzystać z telefonu przed pójściem spać albo rano, że będziemy czytać, medytować, chodzić na spacery, ćwiczyć i mamy te wszystkie takie plany i czasami
czujemy się gorzej, potyka nam się noga, wydarza się coś w naszym życiu i poddajemy się i wracamy do słabych nawyków, bo szukamy na przykład komfortu, albo mamy takie, że okej, to wszystko nie ma sensu, całe życie mi się zawala, więc czemu mam się starać, nic nie ma sensu, wszyscy umrzemy, cokolwiek. I czasami pojawiają się takie myśli, ale pamiętaj, że to jest część życia, to jest część procesu i nie poddawaj się. Jak tylko zauważasz, że przez ten tydzień spędzałam trochę za dużo czasu na telefonie i nie czuję się z tym to nie bądź właśnie zły na siebie, ponieważ to, jak wygląda życie wokół nas, naokoło nasze środowisko, to jak są aplikacje, to jak jesteśmy przyzwyczajeni do telefonu, to naprawdę jest ciężko odnaleźć się i ciężko mieć dyscyplinę odnośnie tych rzeczy, więc proszę, nie kieruj tej złości na siebie, tylko kolejny dzień to jest nowa szansa na próbowanie i staraj się wrócić znowu do jakichś dobrych nawyków dla siebie, z miłości dla siebie i to jest normalne i wszyscy to robimy, że wpadamy w jakieś stare schematy, powtarzamy jakieś zachowania, robimy jakieś nieświadome rzeczy. Może jak wpadasz w te stare schematy, to musisz na nowo zobaczyć, znowu do tego wracam, więc co mogę zrobić inaczej? Jak mogę się zachowywać, jeżeli na przykład mam postanowienie, żeby rano nie sięgać po ten telefon i po tygodniu znowu sięgam, to co mogę zrobić, żeby nie wracać do tego? Co powoduje, jaki jest trigger, że wracam do sięgania po telefon na przykład rano i szukaj, co za tym stoi i jak sobie pomóc, a nie kieruj takiej złości, że to jest twoja wina, że coś z tobą jest nie tak, że ty znowu wracasz do jakiejś rzeczy. Wracaj na dobre tory i nigdy się nie poddawaj, wszyscy jesteśmy w tym i wszyscy próbujemy. Lekcja 11. Jeżeli czujesz, że musisz więcej robić, osiągnąć więcej, być jeszcze lepszą wersją siebie, aby się zaakceptować, to zastanów, jakie stoją za tym intencje. Często jest to po prostu potrzeba bycia zauważonym i docenionym, a to możesz dostać od siebie i ludzi wokół, bez dążenia do zmiany. To jest też ogromna lekcja. Ja często się łapałam na tym, że muszę robić więcej osiągnąć, być bardziej idealna w jakichś rzeczach, wyglądać jakoś lepiej. Jak pojawiały się takie myśli, to warto zrobić krok w tył i dlaczego? Dlaczego ja dążę do tych rzeczy? Dlaczego chcę coś zmieniać? Dlaczego dążę do czegoś? Dlaczego myślę, że jak gdzieś dotrę, to będzie że będę się jakoś czuła, że może jakaś pustka będzie wypełniona w nas i to już też większy temat do poruszenia. To jest coś, przez co zwróciłam się na terapię, że ja próbowałam przez całe życie zapełnić tą taką pustkę, żeby lepiej czuć się na swój temat i żeby być zauważonym i docenionym przez bliskich, przez inne osoby, przez bycie popularnym, przez to, że inne osoby mnie lubią, po prostu szukanie takiej validation, że jestem czegoś warta i to może być coś takiego niekończącego się i coś, do czego zawsze można dążyć, ale warto się zastanowić właśnie nad intencjami. Ja często, gdy wpadam, że to muszę robić lepiej, tutaj muszę więcej osiągnąć, czy coś innej, więcej zarabiać, lepszy biznes, cokolwiek, to biorę krok w tył i takie niech popatrzę na moje takie życie tu i teraz. Czego mi może brakuje? Dlaczego chcę osiągnąć jeszcze większy sukces? I często za tym stoi, że brakuje mi bycia zauważonym, docenionym za to, kim jestem. I wtedy wiem, że nie muszę mieć jakiegoś większego biznesu, być bardziej popularna, cokolwiek, tylko mogę iść do osób, które mnie kochają, mogę iść do osób, do moich znajomych, do ludzi zaufanych, którzy widzą moją wartość i powiedzieć im, że tak się czuję i dostać od nich to zauważenie i to docenienie i to jest wystarczające. I jest to na przykład bardzo skomplikowane i jeszcze jakby szerszy temat, o którym może też nagram odcinek podcastowy, ponieważ jeżeli jako dziecko lub przez całe swoje życie, większość swojego życia czujesz się niezauważony, czujesz, że ludzie nie widzą twojej wartości, to może być taka gonitwa przez później swoje dorosłe życie o takie zauważenie i o dostanie miłości, o zasłużenie sobie na miłość. Jednym z kroków właśnie w takim procesie jest odpuszczenie, że nigdy na przykład nie zadowoli się, czy nigdy nie dostanie się tego od swoich rodziców i trzeba to zaakceptować, ponieważ jeżeli nie dostaliśmy tego, jak byliśmy mali, to nigdy tego nie dostaniemy i nie mamy wpływu na to i nie mamy kontroli, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą trzeba po prostu uwolnić się od niej i nie dążyć na przykład do zadowolenia rodziców, że wiecie, jak skończę szkołę, czy jak będę miała jakąś karierę, czy jak jakoś będzie wyglądało moje życie, to wtedy rodzice mnie zauważą i docenią. To jest bardzo trudne, ale to trzeba odpuścić, ponieważ inne osoby, ja sobie to udowodniłam, osoby, znajomi, osoby ja wybrałam i osoby, które mnie wybrały, będą zauważały twoją wartość i będą chciały sprawiać, żebyś czuła się dobrze i będą ci to wszystko dawać, bo chcą, żebyś się dobrze czuła i chcą cię zauważać i będzie to w bardziej naturalny sposób niż po prostu zasługiwanie na to. Lekcja 12. Mówienie o sobie, dzielenie się swoimi uczuciami, opiniami, zajmowanie przestrzeni nie jest samolubne ani złe. Traktuj siebie tak jak osobę, którą kochasz. Twoje zdanie liczy się tak samo jak kogoś innego.
Osoby chcą być dla ciebie pomocne i wiedzieć, co się u ciebie dzieje, chcą cię wysłuchać, chcą ci pomóc. Nie musisz przechodzić przez uczucia sam, sama. Rozmawianie o uczuciach jest najlepsze przy przechodzeniu przez nie. Jeżeli coś powiemy, wiemy jak się czujemy, wyjdzie to z nas, to dosłownie to jest pierwszy krok do tego, żeby przejść przez jakieś uczucia i często myślimy, że to jest nieważne, te uczucia miną, ale dosłownie, żeby te uczucia minęły, to trzeba je powiedzieć. Czy napisanie, czy powiedzenie to jest po prostu wydobycie ich z siebie, nazwanie ich. To jest najlepszy sposób, żeby przejść przez nie. I ja zauważyłam, że najlepszym takim sposobem jest mówienie. Nie pisanie, ale mówienie. Bo często jak ubiorę coś dopiero w słowa, to uczucie jeszcze bardziej trafia we mnie i na przykład wywołuje jakiś płacz, duży smutek, duże szczęście, cokolwiek i w taki sposób tylko potrafię jakoś przez nie przejść i się uwolnić od nich. Więc tak, to była też duża lekcja w tym roku, że można zajmować przestrzeń i żeby traktować siebie tak, jak ty traktujesz inne osoby, które kochasz. Chcesz, żeby inne osoby dzieliły się, chcesz komuś pomóc, przechodzić przez jakieś trudniejsze rzeczy, więc ty też się tak zachowuj, też się tak traktuj i też mów, zabieraj przestrzeń o tym, co ciebie boli i jest to bardzo, bardzo ważne. Lekcja 13. Pisanie swoich myśli to najlepsze narzędzie do monitorowania swoich nieświadomych myśli, nazywania uczuć, do zauważania schematów. Pisanie codziennie 3 stron z rana pomaga mi wybrać szczęście, rozliczyć się z tym, co mi leży na głowie i odpuścić jakiś stres. Do pisania wróciłam właśnie w tym roku. Uzupełniłam chyba 3 czy 4 zeszyty, dosłownie wróciłam do takiego porannego pisania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany porannym pisaniem ogólnie, journalingiem, to polecam książkę Julie Cameron, Droga artysty. To jest książka, która najbardziej mnie zmotywowała, popchnęła i dała taki sens do pisania, więc nie będę się za bardzo wgłębiać i pisanie to jest jedno z najlepszych narzędzi dosłownie do samorozwoju, do uzyskania świadomości nad takimi nieświadomymi myślami. Czasami mam tak, że na przykład rezygnuję z jakiegoś pisania i później znowu wracam po tygodniu i dosłownie za każdym razem mam takie wow, nie musiałabym wracać do pisania, gdy jest źle, gdybym nigdy nie przestała pisać. Często mam tak, że zaczynam pisać, jak wpadam w jakiś dołek i mam takie, mogłam uniknąć tego dołku, gdybym po prostu pisała. Więc znowu w tym roku pisanie wróciło i bardzo mi pomogło. Mogę bardzo polecić. Lekcja 14. Tu nie chodzi o ciebie. Osoby nie usiłują cię skrzywdzić tym, co robią, tym, co mówią. Akcje czyjeś mówią więcej o tej osobie niż o nas. Świat nie jest zwrócony przeciwko nas. Wszyscy jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy, działamy pod wpływem emocji, patrzymy przez swoją perspektywę. Jedyne, nad czym mamy kontrolę, to nad sobą i możemy tylko komunikować, jak się czujemy i przedstawiać naszą perspektywę. Często miałam tak, że czułam się jak takie malutkie, zranione dziecko, że ta osoba mówi te wszystkie rzeczy, ponieważ chce mnie zranić, ponieważ mnie nie lubi, ponieważ mnie nie kocha i wyżywa się na mnie i robi to wszystko i manipuluje mną. I wszystko było takie, że mnie to bardzo boli i ta osoba specjalnie robi jakieś rzeczy, żeby mnie to zabolało. Dzięki terapii miałam realizację, że hej, tu nie chodzi o mnie. Osoby jakoś się zachowują, mówią jakieś rzeczy, ale to nie jest moja wina. To nie chodzi o mnie. Te osoby nie chcą mi zadać bólu. To nie są często intencje tej osoby, żeby mi dokopać czy tak dalej, tylko to są rzeczy, które osoby wyciągnęły ze swojego środowiska, osoby się jakoś zachowywują, bo zostały tak nauczone, nie wiedzą lepiej, nie wiedzą, że mnie to boli. Jedyne co, nad czym mam kontrolę, to jest to, że mówić, jak się czuję, jak ktoś mi coś powie. Jeżeli ktoś nie umie uszanować tego, nie rozumie, dlaczego mnie coś boli, to już nie jest moja sprawa. I coś, co jest bardzo ważne, to mówienie, jak się czujesz. Jak ktoś ci coś mówi, cię to zaboli, to ta osoba nigdy nie będzie wiedziała, że ciebie to coś boli. Jeżeli tego nie powiesz, nie potrafimy sobie czytać w myślach. Lekcja 15. Każda osoba ma skomplikowane relacje z rodziną i nie jest to niczyja wina. Trzeba zaakceptować we własnym czasie rodziców, że są tylko ludźmi, lepiej nie wiedzą, sami zostali tak ukształtowani przez środowisko. Analizując zachowania rodziców, często można odnaleźć podobne cechy uczucia u siebie i wtedy przychodzi prawdziwa empatia do nich. Każdy stara się na tyle, ile potrafi. Ja nie jestem idealna i jestem z tym okej, więc akceptuję innych, którzy też nie są idealni. Nie miej oczekiwań do tego, jak relacje z rodziną mają wyglądać i nie staraj się za wszystkich. Lekcja 16. Możesz mówić nie, robić tak jak uważasz i słuchać siebie. Nie musisz być people pleaserem, nie zginiesz bez ludzi, możesz mieć odmienne zdanie. W rozmowie nie liczy się wygrana na argumenty, można zgadzać się na niezgodę.
odmienność w ludziach nie jest zagrożeniem. I to jeżeli chodzi o komunikację. Często jeżeli mamy odmienne zdanie i to jest coś, czego nadal się uczę, w rozmowach nie chodzi o wygraną. Nie chodzi o to, że okej, ty masz rację, ja nie mam racji. Ponieważ w rozmowach jest przestrzeń na to, że mieć odmienne zdanie, nie trzeba nikogo przekonywać, nie jest to jakaś walka na argumenty i często trzeba odpuścić, jeżeli komuś bardziej zależy i ktoś walczy o swoje zdanie, o swoją prawdę. Warto sobie przypominać, że w jakichś rozmowach nie chodzi o to, żeby mieć takie same zdanie na jakiś temat i przekonywać siebie. I wydaje mi się, że często, i na przykład ja tego doświadczyłam w relacjach z rodzeństwem, wydaje mi się, że jeżeli dorasta się razem, jest się blisko, wiadomo, z rodzeństwem, to często ma się zawsze to samo zdanie, albo słucha się na przykład starszego rodzeństwa i trzeba mieć takie same zdanie jak starsze rodzeństwo, albo rodzice, cokolwiek. I później z czasem, z dorosłością, to jest okej, jeżeli masz odmienne zdanie. Jeżeli jest się na przykład najmłodszym z rodzeństwa, to jest się w takiej roli najmłodszego i który zawsze musi się zgadzać ze zdaniem na przykład rodzeństwa starszego i później jest to skomplikowane, ale warto bronić swojego zdania. I często, jeżeli ja mówię właśnie jako najmłodsza, trzeba trochę tak postawić na swoim i mówić, już nie jestem tym najmłodszym dzieckiem, jestem już dorosła, mogę mieć swoje zdanie i powiedzieć, że hej, proszę, wysłuchaj mnie, nie musimy się już zgadzać w tym. Ja jestem dorosła i chciałabym, żebyś mnie traktował jak dorosłą osobę. Mogę mieć swoje odmienne zdanie, nie musimy mieć już tego samego zdania. I to jest okej, więc to jest coś. Ale też o tym może nagram odcinek, jak zmieniają się relacje, jeżeli chodzi o rodzeństwo z czasem, gdy stajemy się dorośli. Możecie mi dać znać, czy byście chcieli właśnie taki odcinek o tym, jak relacje z rodzeństwem się zmieniają w dorosłym życiu. Lekcja 17. Nie uciekaj od nieprzyjemnych uczuć. Bardzo łatwo jest wpaść w jakieś konsumowanie, w unikanie ciszy, wiecie, w pracę, robić jak najwięcej rzeczy, żeby uciekać od tych jakichś wszystkich takich uczuć, ale warto się zatrzymać i posłuchać, co się tam dzieje w nas. Zastanów się, dlaczego uciekasz, co się pojawia i dlaczego. Nawet jeżeli uczucia nie są przyjemne, przejdź przez nie, niech miną i przyniosą ze sobą jakąś lekcję. Często właśnie mam tak, że czuję się jakaś taka niespokojna i coś czuję, że jest nie tak, albo czuję się jakaś samotna i wtedy wpadam w taki wir, że na przykład bardzo dużo słucham, albo dużo pracuję, oglądam jakichś filmów, nie ma takiego momentu na jakąś ciszę, tylko zapełniam cały swój grafik i tak jakby z zewnątrz widzę, że uciekam od czegoś i dopiero jak podejmę taką świadomą decyzję, że okej, Sara, co się dzieje tam w środku, od czego uciekasz? I jest to nieprzyjemne, jest to takie jeszcze, wiecie, nasza głowa, jesteśmy tacy przyzwyczajeni do takiej rozrywki, dopamina, stymulowanie się, ale jak tak się zatrzymam i mam takie, okej, czuję się bardzo samotna, czuję się niewidziana, czuję się jakaś mniejsza, mało ważna i przejdę przez te uczucia, zauważę dlaczego, co mogę zrobić, żeby sobie pomóc w taki prawdziwy sposób, a nie zagłuszanie tych wszystkich rzeczy, to wtedy przechodzę przez to w jakiś taki bardziej konstruktywny, lepszy sposób i wychodzę z tego, niż zagłuszam to przez dłuższy czas i później jest tylko gorzej, a nie lepiej, bo jest to zagłuszanie i zalepianie, dawanie plastra na coś, a nie rozwiązywanie tego problemu. I to jest coś, nad czym nadal pracuję, ponieważ najłatwiejsze wyjście z takich nieprzyjemnych uczuć to jest zagłuszanie tego, wpadanie w wir, wiecie, jakieś rozrywki, czy w pracę, czy oglądanie filmów, seriali, TikToka i po prostu niemyślenie i zagłuszanie tej jakiejś takiej pustki, a za każdym razem jak zauważam to, zatrzymuję się, to mam takie, teraz mam kontrolę, mam wybór, mam kontrolę nad swoim życiem, a nie jestem ofiarą swojego życia i wszystkich takich rzeczy. Lekcja 18. Kochające relacje są proste. Relacje, które są dobre, które ci służą, które są po prostu dobre, tam nie ma żadnych pytań, nie ma żadnego kwestionowania czyichś intencji. Druga osoba będzie ci dawała komfort, bezpieczeństwo, spokój, a nie obawy. Pamiętaj o tym. Jak komuś zależy, to się postara. Nie proś nikogo, aby cię dostrzegł, docenił. Niektórzy nigdy nie zauważą naszej wartości. I to jest coś, do czego zawsze wracam. Relacje, które są wspierające, budujące, które mi dodają, gdzie jest po prostu miłość, są proste i skomplikowane. I mam relacje takie właśnie przyjacielskie, gdzie mi zależy na drugiej osobie, że widzimy swoją wartość, widzimy ile możemy dawać sobie i po prostu dostrzegamy tą swoją wartość, że ja chcę mieć tą osobę w swoim życiu, że boję się stracić tą osobę, dlatego zawsze będę starała się i ta druga osoba ma to samo jakby we mnie, że jakby nie chce mnie stracić, widzi moją wartość i takie relacje są tak proste. Nie ma tam żadnych w ogóle obaw
obaw i kwestionowania. Jakby dwie osoby chcą siebie w życiu i często mam tak, że są jakieś relacje, czy na przykład jakieś nowe związki, pojawia się jakiś chłopak i są obawy, kwestionowanie i moja intuicja już mi mówi, że coś jest nie tak. Jest jakiś stres czy strach, że jak coś zrobię, to coś będzie nie tak. I to właśnie była największa lekcja, że relacje powinny być proste. I jeżeli one nie są, jest jakaś obawa, jakiś strach, to nie jest po prostu dobra relacja i to nie jest relacja dla ciebie. Jeżeli musisz kwestionować jakieś rzeczy, czy jest jakaś strach, obawa, jakaś osoba, musisz coś udowadniać i tak dalej. I mam nadzieję, że kiedyś też doświadczyłeś lub doświadczysz takich relacji w swoim życiu, gdzie wszystko będzie po prostu proste. Nie musisz zadawać żadnych pytań, kwestionować niczego, tylko dostajesz komfort po prostu będąc w relacji z kimś. Lekcja 19. Często z poczuciem samotności, osamotnienia nie da się nic zrobić i zaakceptuj to. Otwieraj się na ludzi, dziel się tym, co się dzieje w twojej głowie, pozwól na głębsze poznanie ciebie, zrozumienie ciebie. Nagrałam o tym też odcinek podcastowy, jak nie czuć się samotnym wśród ludzi, ponieważ gdy czujemy się samotni, a przebywamy w pokoju pełnym ludzi, to często jest to dlatego, bo nie dzielimy się tym, co jest w nas, nie dzielimy się nami, co mamy w głowie, przez co przechodzimy i możemy wtedy czuć się osamotnieni, bo nikt nie zna nas za prawdziwych nas, za całych nas, ale też często z takim poczuciem osamotnienia nie da się nic zrobić i jest to jakaś taka naturalna część naszej egzystencji. Też zwłaszcza w okresie dojrzewania, kiedyś wszyscy się interesowali nami, chodziliśmy do szkoły, wszyscy pytali się, wiecie, okej, odrobiłeś zadanie domowe, zjadłaś obiad, czy jesteś gotowy na to, idziemy na to, czy masz czas na to, wszyscy byli tak w naszym życiu, a teraz w dorosłości my mamy większą kontrolę nad tym i już nikt nie interesuje się aż tak naszym życiem, co jest okej. To jest po prostu dorosłość, więc trzeba też zaakceptować, że to jest normalne, że się tak czujesz, że jest różnica w porównaniu do tego, jak na przykład kiedyś było. Mamy różne etapy w naszym życiu. Jeżeli nie masz wokół siebie bliskich, to pamiętaj, że jest to tylko tymczasowe. Pamiętaj, że osoby przychodzą i odchodzą. Czasami będą takie etapy w naszym życiu, gdzie jesteśmy sami, gdzie nie mamy nikogo, do kogo możemy się zwrócić, ale pamiętaj, że to jest tymczasowe i universe tak działa, że po jakimś czasie, gdy jesteśmy sami, to później przychodzą do naszego życia ludzie oraz taka rozmowa o samotności z innymi najbardziej pomaga samotnością. Czasami właśnie nic nie da się zrobić, ale jeżeli otworzymy się i powiemy, czuję się samotna i ktoś na przykład też powie, że czuje się samotny i taka rozmowa po prostu o samotności przynosi bardzo dużo komfortu. Lekcja 20. Mów częściej tak na propozycje i doświadczenia, ustalaj swoje priorytety i wychodź ze strefy komfortu. Lepiej powiedzieć tak i żałować niż nie i nie wiedzieć, co mogłoby się wydarzyć. To jest coś, za czym idę w tym roku. Mówić częściej tak. Pamiętam, na przykład była jedna propozycja, żeby iść na imprezę i nie czułam się jakoś za najlepiej, bo dużo pracowałam i chciałam odpocząć, czułam się zmęczona, ale powiedziałam, że okej, idę. Idąc, trafiłam na imprezę, gdzie spotkałam Emmę Chamberlain, więc zawsze, jeżeli coś się tylko pojawia, mów tak, bo dosłownie lepiej powiedzieć tak i żałować niż nie i nie wiedzieć, co się wydarzy. Lepiej stawiać się i doświadczać w swoim życiu. Czasami trzeba mieć jakieś kompromisy, czasami nie wyśpisz się, czasami zrezygnujesz z jakiejś pracy, nie odrobisz czegoś, ale właśnie miej priorytety, na czym ci zależy bardziej w twoim życiu i dosłownie mów tak na różne doświadczenia, bo nie masz pojęcia, kogo spotkasz w życiu, co się wydarzy, jaka okazja się pojawi, jaki pomysł ci się przytrafi, ci przyjdzie, rozmawiając z kimś, może naprawdę przyjść ci jakiś pomysł na twój biznes, na twoją ścieżkę kariery, na to, kim chcesz być, jak się ubierać, w jaki sposób zachowywać cokolwiek, więc mów tak na wszystko. Lekcja 21. Edukacja, rozwijanie siebie, próbowanie nowych rzeczy to najlepsza inwestycja w siebie. Wykorzystuj swoją naturalną ciekawość świata i idź za tym, co cię interesuje i nie myśl o rezultatach. Jeżeli tylko pojawia się jakiś pomysł, żeby coś zrobić, jesteś ciekawy czegoś, jakaś książka, tytuł wpadnie ci w uwagę o jakiejś kulturze, o nie wiem, jakimś zajęciu, zainteresowaniu, o jakimś cokolwiek cię zainteresuje, wpadnie ci w ucho i jest jakaś taka ciekawość, żeby dowiedzieć się, co za tym stoi, dowiedzieć się o czymś więcej, idź za tym. My, jako młode osoby, chociaż ja myślę, że po prostu my jako ludzie mamy ogromną taką ciekawość świata i to, jak możemy się edukować i rozwijać. Mamy ogromny potencjał i dostęp do tylu informacji. Jeżeli każdego dnia zrobisz jakieś kroki w kierunku rozwijania siebie, edukacji, przeczytasz jakąś książkę, wysłuchasz jakiegoś wywiadu,
będziesz czytać, robić jogę, medytację, cokolwiek zrobisz w kierunku edukowania się, czy właśnie samorozwoju, to zawsze twoje życie będzie takie bardziej spełnione. W ciągu dnia będziesz się czuć bardziej spełniony, jeżeli zrobisz coś w kierunku rozwijania siebie. Lekcja 22. Dyscyplina to forma miłości i troski o naszą przyszłą wersję siebie. Każda nasza decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Myśl o swoim celu i czy twoje działania przybliżają cię do niego. Gdy tracisz motywację, to wspomagaj się tym, co na zewnątrz. Przeczytaj książkę samorozwojową, zobacz wywiad z kimś, kto cię inspiruje. Nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie i w swoje marzenia. Jeżeli jest jakieś pragnienie w tobie, to ono dopiero odejdzie, jak zostanie zaspokojone. Zasługujesz na wszystko, co sobie wymarzysz. Jeżeli komuś się udało, to dlaczego nie tobie? Myślę, że najlepiej na przykładzie. Powiedzmy, że chcesz czytać jedną książkę w ciągu jednego tygodnia. Więc jeżeli masz książkę w ręce i masz decyzję do podjęcia, że albo czytasz ją, masz do przeczytania 50 stron, albo nie przeczytasz tych 50 stron w ciągu jednego dnia, to masz konsekwencje za tym, że albo przeczytam, uda mi się przez to przeczytać tą książkę w ciągu jednego tygodnia, czyli spełnię swój cel i spełniając swój cel pokażę sobie, że jestem kompetentna do tego, żeby dążyć do swoich celów i je spełniać, ponieważ jeżeli potrafię spełnić ten malutki cel, to oznacza, że mogę też spełnić jakikolwiek inny cel, który sobie postanowię, a jeżeli nie przeczytam tych 50 stron w ciągu tego jednego dnia, to nie uda mi się przeczytać tej książki w ciągu tygodnia, czyli konsekwencją jest tego, że pokażę sobie, że nie jestem zdolna do spełniania tych rzeczy, które sobie postanawiam. Bardzo proste. I każda decyzja to jest właśnie nasza decyzja, to jest nasz wybór i dyscyplina. Uważam, że to jest jedna z najlepszych form, jeżeli chodzi o self-love, że nie tylko liczy się to, co tu i teraz, pokazujesz sobie przyszłej wersji siebie, że tobie zależy. Jeżeli masz jakieś marzenia, jakieś cele, to pokazuj sobie i dąż do nich z czystej miłości do siebie, że ty po prostu zasługujesz na to, że wszystkie jakieś swoje marzenia, pragnienia zaspokoisz i dasz sobie i że te rzeczy są ważne. I tak, jeżeli komuś się udało coś osiągnąć, jeżeli chcesz coś i komuś się udało, to czemu tobie miałoby się nie udać? To jest coś, co zawsze mi pomaga, jak zaczynam kwestionować siebie, że dlaczego, po co, tam takie okej. Albo na przykład jak też się porównuję. Mam przykład, że tej osobie udało się, robi te rzeczy i jest tam, to dlaczego mi ma się nie udać? Mam wszystko to, co ta osoba też ma, dlaczego nie? I po prostu iść za tym. I ostatnia lekcja, 23. Nie ma recepty na życie. Jest tyle ludzi, którzy mówią ci, jak masz żyć. Pamiętaj, że nikt nie wie, co się dzieje i nic nie ma aż tak dużego znaczenia. Czy medytujesz, czy piszesz, czy wstajesz o 5 rano, czy o 10 rano, czy chodzisz na siłownię, czy biegasz, czy wiesz taką dietę, czy inną dietę, czy robisz jakieś rzeczy, czy nie. To nie ma znaczenia i na internecie jest bardzo dużo osób, bardzo dużo guru, osób, którzy wiecie, osiągnęli jakiś duży sukces i mówią, jak masz żyć, żeby też osiągnąć ten sukces, ale nie ma recepty na życie i wszystko jest taką kwestią indywidualną i taką kwestią prób i błędów i uważam, że jedyne co jest takim łącznikiem tych wszystkich osób, które osiągnęły sukces i mówią, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces, to jest wiara w siebie. Że jeżeli wierzysz w siebie, jeżeli chcesz coś bardzo i będziesz pracować na to, to nieważne jak twoje życie na zewnątrz będzie wyglądać, jakie nawyki, rytuały będziesz robić, journaling, medytacja, cokolwiek, to nie ma znaczenia. Jeżeli wierzysz w siebie i pracujesz na coś, to prędzej czy później to się uda. A co wokół tego się dzieje? Nie ma znaczenia. Więc pamiętaj, że nie ma recepty na życie, nie ma recepty na szczęśliwe życie i wszystko to jest kwestia indywidualna. Każdy jest inny, każdy jest z innego środowiska i żeby nie słuchać tak ślepo jakichś guru, jak ma wyglądać twoje życie, bo dosłownie nikt nie ma pojęcia, co się dzieje na tym świecie. Skup się na tym, co jest ważne dla ciebie i co czujesz, że powinnaś robić na tej ziemi. Zaufaj Bogu, energii wszechświatowi, jakkolwiek nazywasz to, co ma siłę nad nami, że ma to coś na ciebie plan i ty go po prostu spełniasz. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o lekcje z tego roku. Mam nadzieję, że może ci przypomniały one o czymś ważnym, może cię czegoś nauczyły, może chcesz wrócić do jakiegoś mojego odcinka podcastowego, ponieważ o bardzo wielu tych rzeczach poruszałam i da się znaleźć po tytułach. Kończymy ten rok. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Życzę ci, żeby rok 2024 był jeszcze lepszy, żeby było w nim bardzo dużo lekcji, dobrych osób wokół ciebie, dużo miłości dla ciebie, żebyś ty czuł dużo miłości do siebie, dużo wyrozumiałości. Życzę ci dużego roku
samoakceptacji, dużego roku spełniania siebie w swoich marzeniach, w swojej karierze, w swoich relacjach. I tyle. Przytulam Cię bardzo mocno. Proszę, przytul też siebie bardzo mocno. Podziękuj sobie za ten rok. Zauważ, ile dobrego zrobiłaś dla siebie, zrobiłeś, ile udało Ci się osiągnąć. I pamiętaj, że to nie są wyścigi i wszyscy jesteśmy w tym razem i na końcu dnia liczy się tylko to, jak Ty siebie traktujesz i ludzi wokół. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Love you so much i do usłyszenia w nowym roku. Pa, pa!